Proszę Państwa, aparatura jądrowa to kategoria bardzo szeroka, a techniki jądrowe to pewnie jeszcze szersza. O tym wszystkim opowie nam w kontekście naszego instytutu pan profesor Jacek Rzadkiewicz. Dziękuję za wprowadzenie. Dziękuję również za możliwość prezentacji tego, co historii NCBJ-u związanej z Departamentem Aparatury i Technik Jądrowych. Departament istnieje od początku powstania NCBJ-u, czyli od roku 2011. Od roku 2011 pierwszym dyrektorem departamentu była pani doktor Agnieszka Syntfeld-Karzuch i ja mam ten zaszczyt zastąpić panią Agnieszkę, która później pełniła również funkcje ogólnoinstytutowe. Proszę Państwa, temat prezentacji jest od fotonów do izomerów i będzie to prezentacja bardziej o fizyce aplikacyjnej, chociaż tak jak będę starał się Państwu pokazać, również w departamencie mamy pewne wątki naukowe. Proszę Państwa, to jest plan prezentacji, więc tak pogrupowałem tą tematykę, którą mamy w departamencie. Ona z racji tego, że rozwijamy techniki jądrowe, budujemy aparaturę jądrową, jest dość rozległa. W związku z tym jest pewien problem, jak te tematy pogrupować. No więc to jest taka próba pogrupowania tego, więc spróbuję zacząć od czegoś, co jest flagową naszą działalnością, czyli spektroskopii gamma. Później opowiem króciutko o spektroskopii rentgenowskiej, o diagnostyce plazmy. Powiem również o badaniach nad wymuszonym rozpadem stanów izomerycznych i zakończę króciutkim wspomnieniem o technologii akceleratorowych, ale o tym będzie mówiła pani dyrektor Zdajów w kolejnej prezentacji. Proszę Państwa, takim projektem przełomowym, który przeprowadził dawny IPJ w NCBJ, był projekt Akceleratory i Detektory. On był realizowany w latach 2009 i 2013. Projekt był głównie zorientowany na akceleratory przemysłowe i medyczne, natomiast była też dość istotna działka związana z systemami detekcyjnymi. I tu Państwo widzą demonstrator, który powstał w ramach tego projektu. To był mobilny analizator składu izotopowego wykorzystujący aktywację neutronową do różnych badań materiałowych, w szczególności do wykrywania materiałów wybuchowych czy materiałów przemycanych przez granicę. Tu Państwo widzą zbudowane urządzenie z generatorem neutronów. Ten generator emituje neutrony 14-mewowe. Bardzo taki zaawansowany system detekcyjny wyposażony w spektrometr bromeklantanu, jeden z najlepszych spektrometrów obecnie dostępnych na rynku. No i jak Państwo widzą, te rezultaty były również naukowe. To były 3 publikacje, 2 patenty i co najważniejsze zdobycie pewnych kompetencji, które jak Państwo zobaczą na kolejnych slajdach pozwoliły na nie tylko uzyskiwanie bardzo ciekawych wyników naukowych, ale również na udział w wielu projektach czy krajowych, czy europejskich. Tu Państwo widzą mniej więcej schemat działania takiego układu. No więc system jest wyposażony w automatyczny algorytm, który analizuje widmo gamma, w szczególności pochodzące od węgla, niklu i tlenu. I na podstawie charakterystycznych linii, na podstawie stosunku tych linii, intensywności stosunku tych linii, można próbować odczytywać, z jakim materiałem mamy do czynienia, prawda? Więc w szczególności Państwo widzą, można próbować wykrywać w sposób automatyczny materiał wybuchowy, taki jak trotyl, czy materiał przemycany przez granicę, jak heroina czy tytoń. No i proszę Państwa, ten projekt zbudował kompetencje w naszym departamencie i w całym NCBJ-cie, które pozwoliły nam wyjść z tego typu technologią szerzej. W szczególności została nawiązana współpraca z firmą KGHM Polska Miedź, która poprosiła nas o przygotowanie takiego studium wykonalności urządzenia do
analizy jakości rudy miedzi. No i oczywiście poprzeczka poszła w górę, prawda? Dlatego że jakby urządzenie, prototyp zbudowany w laboratorium no jest czymś innym niż urządzenie, które ma działać w kopalni, prawda? W tak zwanych warunkach dołowych. Tu widzą Państwo pewien schemat i pierwotny pomysł, który opierał się na pomiarze opóźnionego promieniowania 511 pochodzącego z anihilacji pozytonów emitowanych podczas rozpadu beta izotopu miedzi 62. I to jest pomysł, który okazał się pomysłem nieoptymalnym i dlatego Państwu ten pomysł mogę zaprezentować, ponieważ tu dostaliśmy zgodę na publikację tych wyników. Projekt jest rozwijany właściwie od 2014 roku i w tej chwili przygotowujemy no, taki już projekt budowy urządzenia, który mamy nadzieję, że zostanie zbudowane właśnie w kopalni w Kagiheimie. Jeżeli chodzi o technologie aktywacyjne i technologie detektorowe, to kolejnym przykładem, takim bardzo bogatym jest udział grupy z naszego departamentu w projekcie krajowym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z polskim przemysłem, z firmami Polon i Syscom. I to był w ramach tego projektu na podobnej technologii, o której mówiłem, powstał pierwszy system kontrolujący skład chemiczny surowców do produkcji cementu, czyli w szczególności tlenków istotnych w całym cyklu produkcji. I tak jak Państwo widzą tutaj na tym rysunku, dwa takie przebiegi. Jeden, ten niebieski, to jest przebieg urządzenia, które zostało zbudowane u nas w departamencie, natomiast ten czerwony to jest przebieg referencyjnego urządzenia francuskiego Sodern. No i tak, proszę Państwa, oczywiście no można powiedzieć, no to co zrobiliśmy, odtworzyliśmy technologię, która jest we Francji, prawda? Natomiast żeby Państwo uświadomić zaawansowanie technologiczne, to w firmie Sodern nad tą technologią pracuje ponad 100 osób, prawda? Tutaj w tej grupie pracowało 10 osób i w Sodernie pracują od 50 lat nad tymi technologiami neutronowymi, więc wydaje się, że jest to rzeczywiście osiągnięcie, że tą technologię udało się rozwinąć do takiego poziomu. No i proszę Państwa, te technologie zostały również jakby wykorzystane w udziale pracowników z naszego departamentu w projektach z 7. programu ramowego czy z programu Horyzont 2020. W tej chwili bardzo ciekawym projektem wydaje się Revamp, który no, podobną technologię będzie próbował wdrożyć do analizy pewnych odpadów złomowych, tak żeby te materiały, które ciągle drożeją, skutecznie odzyskiwać. Warto również powiedzieć, że w tym projekcie Revamp tą technologię wzbogacamy również o nowy element, mianowicie o element tak zwanej cząstki stowarzyszonej, czyli kontroli emisji neutronów w ten sposób, żeby pozycyjnie rozpoznawać, jak to pole neutronowe jest generowane w danym materiale, który badamy. Proszę Państwa, rozwijamy również same techniki czy technologie detektorowe. Tu Państwo widzą taki przykład rozwoju technik detektorowych w oparciu o nanocząsteczki boru 10. To jest coś, co bazuje na patencie, który nie jest nasz, ale na bazie którego rozwijamy tą technikę. To, co jest ciekawe, to to, że jest to alternatywa dla detektorów HELU 3, detektorów neutronowych. Tu Państwo widzą konstrukcję tego detektora, który powstaje w NCBJ. No i wydaje się, że ważną informacją jest to, że tego typu detektory mogą znaleźć zastosowanie na przejściach granicznych lub też do monitorowania odpadów radioaktywnych. I tu też warto powiedzieć, że jest realizowany w ramach rozwoju tej techniki detekcyjnej taki bardzo prestiżowy doktorat w naszym departamencie, który w całości jest finansowany przez Francuzów, przez CEA. No i tu bardzo liczymy na to, że ta technika zostanie rozwinięta. Tu Państwo widzą pierwsze wyniki testów zarówno widma, jak i odpowiedzi pozycyjnej tego typu detektora. To jest coś, co już tutaj pan profesor Kurek pokazywał, w związku z tym ja tylko króciutko powiem, że znowu po doświadczeniach w projektach poprzednich
wydaje się, że jako departament, jako NCBJ dojrzeliśmy do tego, żeby zaproponować budowę detektorów dla dużych eksperymentów. Jest to wejście na kolejny wyższy poziom i to jest oczywiście dla nas duża satysfakcja. Oczywiście też bardzo duże wyzwanie, bo tak jak Państwo widzą, system detektorów, który powstaje dla tego dużego eksperymentu w Dubnej, to jest 28 modułów, 672 scintylatory i ten detektor, który budujemy, będzie triggerem dla głównego detektora Multipurpose Detector. Mamy już umowę i podpisaną do końca roku 2022, natomiast wydaje się bardzo prawdopodobne, że ta umowa zostanie przedłużona i że będziemy mogli cały ten system detekcyjny dla eksperymentów w Dubnej zbudować. Proszę Państwa, to jest z kolei obrazek, który pokazuje, że chcemy ciągle dbać o poziom naukowy w departamencie, prawda? Czyli oprócz takich badań użytkowych, aplikacyjnych, chcemy też poznawać te materiały scintylacyjne, w szczególności dokładniej. I to, co Państwo widzą, to dzięki również wsparciu tej dyrekcji NCBJ-u z wewnętrznego finansowania powstała nowa pracownia technik luminescencyjnych. To jest układ kriogeniczny do spektroskopii optycznej. No i on pozwala na pomiary detekcji światła takich materiałów scintylacyjnych w tym obszarze spektralnym, czyli od 190 do 1100 nanometrów, ale to, co być może jeszcze ważniejsze, w niezwykle niskich temperaturach, dzięki czemu można zajrzeć w strukturę tego materiału scintylacyjnego, który później wykorzystywany jest do detekcji na przykład fotonów gamma. No i tutaj Państwo widzą cały taki układ, który został umieszczony w budynku fizyki i w tej chwili jest gotowy już do działania. Proszę Państwa, ostatni punkt, który chciałem pokazać, jeżeli chodzi o spektroskopię gamma, to są ostatnie wyniki i to są badania odporności materiałów scintylacyjnych na różny rodzaj promieniowania jonizującego. W szczególności te badania dotyczyły zniszczeń na reaktorowe strumienie neutronowe. Tu Państwo mają taką próbkę materiałów scintylacyjnych przed naświetlaniem i po naświetlaniu, więc widzą Państwo, że nawet jakby kolorystycznie można rozróżnić, która próbka i w jaki sposób ulega odbarwieniu po naświetlaniach. Próbka była umieszczona w samym rdzeniu reaktora. No i tutaj na tej tabelce, w tej tabelce są pokazane różne strumienie neutronów i widać, że samo widmo spektralne materiału scintylacyjnego zmienia się dość istotnie. Ten czerwony kształt pokazuje widmo po tym najsilniejszym naświetlaniu. No i oczywiście ma to przełożenie również na później własności takiego detektora scintylacyjnego i widzą Państwo redukcję wydajności świetlnej dla tego naświetlania 3, czyli najsilniejszego naświetlania neutronami. Rzeczywiście ta redukcja jest o czynnik ponad 2. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o detektory gamma, to również mamy swój udział w przygotowaniu satelitarnego polarymetru promieniowania gamma i tutaj w szczególności pan magister Rybka był odpowiedzialny za wykonanie następujących zadań. Oprogramował układ FPGA dla modułów front-end elektroniki, takiego systemu detekcyjnego. Opracował centralny komputer i oprogramował go. No i proszę Państwa, to co ciekawe, to ten detektor został umieszczony na satelicie chińskim i wyniesiony we wrześniu 2016 roku. Tak jak Państwo widzą tutaj przykład pomiarów, to jest pomiar stopnia jonizacji, a właściwie stopnia jonizacji w funkcji kąta, stopnia polaryzacji w funkcji stopni polaryzacji. Praca była na tyle istotna dla całego środowiska astrofizycznego, że została opublikowana w Nature Astronomy w roku 2019. Tu na zdjęciach widzą Państwo te układy elektroniczne, które tutaj przez nasz zespół elektroników zostały przygotowane. Proszę Państwa, przechodząc do spektroskopii rentgenowskiej,
No, wróciłem do roku 2011, gdzie udało nam się wraz z doktorem Koziołem, który jest obecnie również pracownikiem naszego departamentu, opublikować pracę Physical Review Letters, która tłumaczyła poszerzenie linii rentgenowskich hipersatelitarnych. Linie hipersatelitarne w odróżnieniu od klasycznych, charakterystycznych linii rentgenowskich to są takie linie, które pochodzą z atomów dwukrotnie zjonizowanych na powłoce K. Już nie wnikając w szczegóły, dlaczego to jest ważny obszar badań, wspomnę tylko, że tego typu atomy mogą powstawać czy w strukturach plazmowych, czy na przykład czy podczas eksperymentów właśnie na laserach na swobodnych elektronach. Tu widzą Państwo to, co później kontynuację tych badań, to jest praca Physical Review A jako Rapid Communication i to jest branching ratio między takimi dwoma egzotycznymi przejściami, prawda? Przejściami jednoelektronowymi w takim atomie i dwuelektronowymi. No i oczywiście jest pytanie teraz, jakie jest względna intensywność tego typu przejść. I to, co Państwo widzą na tym rysunku, to widzą Państwo, że te czarne punkty to są nasze obliczenia, w szczególności tutaj szczególną rolę właśnie dr Kozioł odegrał w tego typu obliczeniach, które uwzględniają znowu korelacje elektronowe w wyższych rzędach. Nie mam czasu, żeby o tym mówić, natomiast to, co jest ważne, że ten zakreskowany obszar to jest obszar eksperymentalny i proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście te obliczenia najlepiej reprodukują to, co było widziane w eksperymencie. Ważnym uzupełnieniem tej pracy była później cała lista szerokości radiacyjnych, która została opublikowana też w renomowanym czasopiśmie Atomic Data and Nuclear Data Tables. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o spektroskopię rentgenowską i badania aplikacyjne, to pierwszym punktem, który chciałem Państwu zaprezentować, to są badania, które mogą mieć zastosowanie w analizie materiałowej, w szczególności w badaniach archeologicznych. Tu widzą Państwo pracę, gdzie pierwszym autorem jest pani dr Gujska, praca, która dotyczyła symulacji Monte Carlo i analizy widm K-beta do K-alfa, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie określać, z jakiego materiału na przykład zbudowane są historyczne monety, czy jakaś biżuteria właśnie ze średniowiecza. Prawda? Drugą pracą to była praca, która była wykonana na urządzeniu XRF, które było zbudowane tutaj u nas w departamencie. I tu widzą Państwo porównawcze wyniki i widać, że ten układ ED-XRF zbudowany w NCBJ dość dobrze zgadza się z układami znowu, które są dostępne komercyjnie. Kolejnym ciekawym zastosowaniem spektroskopii rentgenowskiej jest znowu projekt dla KGHM-u. No i tym razem zadanie jest takie, że mamy ścianę w kopalni, tak zwaną ścianę przodka. No i teraz tu Państwo widzą niejako wysokość tej ściany, prawda, przekrój tej ściany. No i zadanie, które stoi przed geologami, jest jak najszybsze wyznaczenie zawartości miedzi. To jest informacja niezwykle ważna, dlatego że wtedy odpowiednio należy umieścić ładunki wybuchowe, które drążą dane korytarze, którymi wydobywa się miedź. No i teraz tak, do tej pory w KGHM-ie robi się to w ten sposób, że kruszy się tą skałę na różnych wysokościach, prawda? Wywozi się na górę do laboratorium, jedzie to kilka kilometrów do laboratorium, tam jest badane, no i wynik przychodzi tam najczęściej po kilku dniach. Pomysł na projekt, który mieliśmy wraz ze współpracy z KGHM-em, jest zbudowanie mobilnego układu, który mierzy to online. I tu widzą Państwo pierwszy prototyp tego urządzenia. No i znowu, ponieważ to jest prototyp, który będzie ulepszany, dlatego mogę Państwu ten rysunek pokazać. Proszę Państwa, to jest z kolei już skaner rentgenowski taśmowy. Tutaj w szczególności grupę inżyniera Mazerewicza wsparła grupa profesora Wronki, która umieściła ten skaner taśmowy nad taką taśmą, która, tak jak Państwo widzą tutaj na schemacie, transportuje tą miedź. No i oczywiście w tym miejscu również należy prowadzić monitoring jakości tej miedzi, bo jest to ważne dla całego procesu chemicznego czy fizykochemicznego, kiedy tą rudę miedzi przetwarza się już do postaci produkcyjnej. Proszę Państwa,
Ostatnim przykładem, jeżeli chodzi o promieniowanie rentgenowskie, jest udział naszych elektroników w budowie pewnych elementów kontrolerów do dużej infrastruktury badawczej XFEL. Dostarczyliśmy w ramach polskiego wkładu do XFEL-a 200 modułów z terminalami. Tutaj dr Szewiński i jego grupa ma szczególny udział w tej części projektu. No i proszę Państwa, pozwoliło to wzmocnić kompetencje w departamencie, w NCBJ w zakresie realizacji systemów sterowania i akwizycji danych dla dużych infrastruktur. Dzięki temu otrzymaliśmy kolejne zamówienia, między innymi dla źródła neutronowego ESS. No i też miarą sukcesu tego zadania jest kontynuacja tych prac w postaci 3 zamówień, już nie w ramach polskiego wkładu, ale po prostu komercyjnych zamówień z Niemiec, które też z sukcesem zostały zrealizowane. Tu widzą Państwo schemat, fragment tych stanowisk badawczych XFEL-a i zdjęcia układów elektronicznych, które były do XFEL-a dostarczane. Proszę Państwa, przechodzę teraz do diagnostyki plazmy. Króciutko opowiem o diagnostyce plazmy laserowej, a później przejdę do plazmy tokamakowej. Tu widzą Państwo bardzo ciekawą pracę z roku 2014, gdzie dwoje naszych pracowników, pan profesor Szydłowski i pani profesor Malinowska, byli współautorami. Zresztą była to znaczna część habilitacji pani profesor Malinowskiej. No i widzą Państwo układ, jakby diagnostykę, która była zbudowana przez naszych pracowników, która była wykorzystana do diagnostyki wiązek protonowych i cząstek alfa oraz ich rozkładów energetycznych i przestrzennych w oddziaływaniu laser-tarcza. Jeżeli chodzi o laser, to widzą Państwo tutaj wiązkę laserową, to jest laser Pulse w Pradze o mocy 3 razy 10 do 16 watów na centymetr kwadrat. I jeżeli chodzi o tarczę, to jest tarcza była boronowo-wodorowo-krzemowa. I proszę zwrócić uwagę, że w wyniku oddziaływania takiego impulsu plazmowego w tarczy powstają na tyle silne pola, że może dochodzić do reakcji jądrowych, w szczególności boru 11 z protonem. I proszę zwrócić też uwagę, że w wyniku tej reakcji powstają 3 cząstki alfa i nadmiar energii. No i teraz zadanie dla diagnostyki jest takie, żeby określić chmurę tych cząstek alfa, które powstają w wyniku tej reakcji jądrowej, no i ich energię. No i tak jak Państwo widzą, dzięki tej diagnostyce, która tutaj była w NCBJ rozwijana, to się udało i widać, że te energie są w okolicach 5 MeV cząstek alfa, prawda? Takie, które są najbardziej dominujące. Tu warto może wspomnieć, że tego typu badania mają jakby swoje wyjście dla pewnego pomysłu reaktorów termojądrowych, które są tak zwane bez emisji neutronowej, co oczywiście znacząco ułatwiłoby obsługę, prawda, takiego reaktora termojądrowego. Jest też drugi aspekt niezwykle ciekawy, akceleratorowy. No, skoro produkujemy tutaj cząstki alfa, no to oczywiście jeżeli potrafilibyśmy teraz tą chmurę uformować, to w bardzo efektywny sposób można uzyskać wiązkę cząstek alfa, którą na przykład można wykorzystać w terapii medycznej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o diagnostykę plazmy tokamakowej, to tutaj rozwijamy w departamencie diagnostykę szybkich elektronów z wykorzystaniem efektu Cherenkowa. No i znowu nie mam czasu, żeby tutaj wchodzić w szczegóły, ale z grubsza, jak mamy strukturę tokamakową, prawda, takiego obwarzanka, w której krąży plazma, tak, o temperaturze wielu milionów stopni, no to teraz nie chcemy, żeby tam pojawiały się wiązki szybkich elektronów, tak zwanych elektronów ucieczki. Jeżeli się one pojawiają, no to mają same negatywne wpływy, prawda? Bo po pierwsze zrywają sznur plazmy, po drugie uwalniają energię, którą chcielibyśmy trzymać w tej strukturze fuzyjnej, prawda? A po trzecie mogą jeszcze takie wiązki elektronów uderzać w ściankę i niszczyć materiał. W związku z tym tego typu badania są niezwykle ważne i tak jak Państwo widzą tutaj te sygnały były mierzone i one widać wyraźnie, że są pewnym predyktorem pewnych niestabilności plazmy, które właśnie prowadzą do tak zwanego zerwania sznura plazmowego i tu jest no, taka publikacja w dość prestiżowym czasopiśmie Nuclear Fusion, gdzie nasi pracownicy byli współautorami tej publikacji.
To jest z kolei kolejna diagnostyka, która była w departamencie z dużym sukcesem rozwinięta. Tu w szczególności pani profesor Zychor kierowała projektem budowy nowej diagnostyki kamery dla tokamaka JET. Tu widzą państwo układ taki laboratoryjny, eksperymentalny. Tu widzą państwo instalację już tych detektorów w badawczym reaktorze termojądrowym JET w Wielkiej Brytanii. Projekt rzeczywiście zakończył się bardzo dużym sukcesem, bo proszę zwrócić uwagę, że było około 25 publikacji, wiele referatów i wiele wystąpień na seminariach. No i to, co chciałem państwu pokazać, to takie gorące wyniki. Tu widzą państwo takie linie patrzenia tych detektorów. One zarówno patrzą horyzontalnie, jak i wertykalnie i poprzez odpowiednią analizę możemy stworzyć mapę świecenia na przykład promieniowania 16,4 MeV, który jest sygnaturą reakcji termojądrowej deuter z helem-3. No i widać, że w tym konkretnym wyładowaniu plazmowym udało się, prawda, tą plazmę na tyle ścisnąć, że ona rzeczywiście w tym centralnym rejonie te reakcje termojądrowe zachodzą, czyli tak, jakbyśmy chcieli, prawda? I teraz ten przekrój to jest ten przekrój tutaj z tego schematu na JET-cie, prawda? Więc widać, że ta plazma i efektywne reakcje termojądrowe zachodzą rzeczywiście w środku tej struktury plazmowej, tak jakbyśmy chcieli. No i proszę państwa, to jest przedostatni temat. To jest jakby znowu powrót do troszkę może takich tematów bardziej naukowych, mniej aplikacyjnych. Otóż w roku 2018 ukazała się praca w Nature, w której pokazaliśmy, że istnieje coś takiego, to znaczy zostało potwierdzone, jak odwrotny proces konwersji wewnętrznej. No znowu nie mam czasu, żeby tu państwu szczegółowo to omawiać, ale z grubsza jądro atomowe rozpada się na dwa sposoby, prawda? Czy może rozpadać się na dwa sposoby. Albo poprzez emisję kwantu gamma, albo poprzez inwersję wewnętrzną, czy poprzez wyrzucenie elektronów z wewnętrznych powłok atomowych. To, co tutaj po raz pierwszy zaobserwowaliśmy, to proces odwrotny, to znaczy, że elektron łapany jest do jonu i w wyniku tego następuje wzbudzenie stanu jądrowego, w szczególności stanu izomerycznego. Więc obserwując teraz to przejście E2, które tu państwo widzą, że jest zaznaczone, to jest jednoznaczna sygnatura tego, że w wyniku wychwytu elektronu następuje wzbudzenie stanu jądrowego i później rozpad. Ponieważ ten rozpad, jak państwo widzą, następuje ze stanu izomerycznego do stanu podstawowego, więc jest to też pewien sposób rozładowywania energii jądrowej. Więc można sobie wyobrazić, i taka jest wizja przyszłości, jako nanomagazyny energii jądrowej, prawda? No i eksperyment przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych w laboratorium Argonne. Samo to, że zaobserwowaliśmy rozpad, tak, i to wzbudzenie jądrowe nie budzi kontrowersji, natomiast to, co budzi pewne kontrowersje, to to, że proces zaobserwowano z niezwykle dużym prawdopodobieństwem około 1%. Ludzie przez 40 lat próbowali taki eksperyment przeprowadzić, nikomu się to nie udało. Tu to prawdopodobieństwo z niezrozumiałych powodów wydaje się bardzo duże. No i to jakby skłoniło nas do tego, żeby dalej ten proces badać. No i proszę państwa, w tym roku ukazała się praca w Physical Review Letters, gdzie to jest ten wynik, 6, powiedzmy około 7 razy 10 do minus 11 prawdopodobieństwo, więc jest to co prawda o czynnik 3 więcej w stosunku do tego, co otrzymała grupa z Heidelberga. Jest to pierwszy i do tej pory był jedyne przewidywanie teoretyczne, natomiast widzą państwo, że ciągle do wartości eksperymentalnej, tej 1% to jest prawie 9 rzędów wielkości. W związku z tym ciągle jest przestrzeń do tego, żeby te badania kontynuować. Jedną z ważnych również jakby konkluzji tej pracy jest to, że w wyniku oddziaływania jon-atom proces przestaje być dyskretny, co państwo widzą na tym rysunku, a zaczyna być ciągły w funkcji energii pocisku. No i proszę państwa, ostatni temat, który chciałem państwu powiedzieć, on będzie prezentowany za chwilkę przez panią dyrektor Dymowską bardziej szczegółowo, ale to są technologie akceleratorowe. I tu chciałem państwu pokazać tylko, że uczestniczymy w eksperymencie GBAR, gdzie celem tego eksperymentu jest zmierzenie przyspieszenia podczas spadku swobodnego
ultrazimnego atomu antywodoru w ziemskim polu grawitacyjnym. Tu widzą Państwo w górnym rogu schemat tego eksperymentu, a więc próbujemy pozytony z antyprotonami połączyć tak, żeby powstał antywodór, a później, żeby zmierzyć czas spadania tego antywodoru, no i zobaczyć, czy antymateria w polu grawitacyjnym spada tak samo jak materia, więc eksperyment wydaje się dość ciekawy. To, co było naszym wkładem w eksperyment, to jest wyprodukowanie, dostarczenie i uruchomienie dla eksperymentu liniowego akceleratora elektronów o energii 9 MeV, częstotliwości 300 Hz w czasie impulsu 4 mikrosekundy. No i to pozwoliło na to, że akcelerator w tej chwili produkuje pozytony z rejtami rzędu 10 do 7 na sekundę. Tu widzą Państwo już zdjęcie tej instalacji w CERN-ie, więc jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że te nasze technologie akceleratorowe znajdują również zastosowanie przy takich dużych i ciekawych eksperymentach. No i proszę Państwa, na końcu chciałem pokazać taki obrazek, który pokazuje, że mimo, że mamy przede wszystkim nastawienie aplikacyjne, no to te czerwone punkty to są wyróżnienia w kategorii w osiągnięciach naukowych NCBJ-u i praktycznie od roku 2012 niemal z wyjątkiem roku 2013 co roku takie wyróżnienia dostajemy. W związku z tym ja się z tego też bardzo cieszę, że tą naukę z aplikacyjnością udaje nam się ciągle łączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za piękną prezentację.